Halo, cześć, witam serdecznie. Tu Paulina i kanał Innymi Oczami. Zapraszam do subskrybowania kanału, oglądania, komentowania. No i tak, co Wam chciałam powiedzieć? Nie było mnie tak 3 dni, można powiedzieć, na YouTubie. No bo miałam dużo spraw. Przede wszystkim po prostu musiałam trochę też odpocząć. No i różne rzeczy mi zajęły, terminy, nie terminy, bardzo po prostu masa tego wszystkiego była. Nie było czasu, kiedy co nakręcić, opowiadać w ogóle. Ale teraz znalazłam dla Was czas i postanowiłam do Was przyjść. No i tak, co Wam mogę powiedzieć? Pozytywną decyzję dostałam przedwczoraj, że Kacper dostał 4. stopień niepełnosprawności. Także walka przez 2 lata, bo ostatnie miesiące naprawdę to były walka o to wszystko. I samo to czekanie, samo to składanie tych papierów, tego wszystkiego, po prostu szukanie każdej podkładki do udokumentowania tego, co się po prostu opowiada, bo to jest bardzo ważne. Zajęło trochę czasu. No i przede wszystkim już to kiedyś chciałam wcześniej zrobić, bo te fazy u Kacpra zaczęły się trochę delikatniej niż teraz są, ale był wtedy COVID i po prostu komisje były zaoczne. Zaocznie niestety komisje, wiecie jakie są. Albo coś uznają, albo nie. I z samych opowieści, jak człowiek człowieka nie zobaczy, po prostu nie jest w stanie uwierzyć. Wtedy mu bardzo, bardzo dużo punktów brakowało do tego. Nie udało się na tamten czas, no i teraz znowu spróbowaliśmy, bo są do tego po prostu podkładki, to co trzeba było załatwione. Załatwiliśmy od terapeutów, od całe sytuacje, czy szkoła, czy obojętnie co. To wszystko jest udokumentowane i przedłożyłam to też na komisji lekarskiej i powiedziałam tej pani, niech pani sobie to przeczyta też, bo to jest bardzo ważne. To nie jest tak, że ja sobie coś z rękawa wyciągnęłam, tylko po prostu mam dowód na to, że jest tak, a nie inaczej. I nawet będąc ona tutaj widziała, jak się Kacper zachowuje, więc nie było ku temu dyskusji. Doszła dodatkowa diagnoza, to też nawet dobrze wpłynęło, że komisja się opóźniła, ponieważ już wcześniej mieliśmy termin. No i w SPC, no i dostał Kacper kolejną diagnozę i dzięki temu gdzieś tam zostało to też zaznaczone w tym, co dostał w tej decyzji. Decyzja tutaj w Niemczech wygląda plik 15-stronicowy, także wiecie, jest co czytać. I powiem Wam teraz, przedwczoraj, walczyłam z papierami, żeby skserować te wszystkie aktualne sprawozdania o Kacprze, od terapeutów. No i przede wszystkim tą decyzję od komisji lekarskiej, że Kacper po prostu, u Kacpra się dużo rzeczy zmieniło. I po prostu wnioskowałam o nową legitymację dla niepełnosprawnych. Być może coś się zmieni. Warto czasami spróbować, bo to idzie w parze ze sobą. Pamiętam, jak składałam wniosek na w ogóle uznanie Kacpra niepełnosprawności, no to po tym złożyłam wniosek o legitymację i było to po prostu łatwiej, bo tak to nie macie komisji, nie macie niczego. Procedura samego złożenia, jakbyście bez, można powiedzieć, zasiłku pielęgnacyjnego składali o niepełnosprawność, no to wtedy byłoby trudniej, no bo by urząd musiał się konsultować z lekarzami, a tu już ma czarno na białym, że już ktoś był, widział, opisał i tak dalej. Sprawa jest tego typu, że właśnie takie coś się należy.
I jest o tyle łatwiej wtedy po prostu dostać. Pewne kroki trzeba zrobić odwrotnie, jakby to powiedzieć. Najpierw zrobić ten Pflegegrad, a później ten stopień niepełnosprawności. Nie można odwrotnie, bo to wszystko skomplikuje, bo będzie to dłużej przede wszystkim trwać. Ja pamiętam, oglądałam stare papiery, trwało to od samego uznania tego stopnia pielęgnacyjnego, uznania, kiedy dostałam decyzję, od razu złożyłam wniosek na legitymację dla niepełnosprawnych, no i to trwało jakieś 2 miesiące. Teraz będę o zmianę tego wnioskować, właściwie już oddałam wczoraj wniosek, no to wydaje mi się, że to będzie już krótsza procedura, więc o tyle powinno być lepiej. Zobaczymy, co powiedzą. Może jakieś dodatkowe udogodnienia będą na legitymacji. Warto próbować. Także mniej więcej to tak wygląda. Jeśli chodzi o same teraz leki, tak, lekarz będzie do mnie w piątek dzwonić. Jak to wszystko działa? Powiem Wam szczerze tak. Są dni, zauważyłam w tym od czwartku zeszłego tygodnia, Kacper bierze leki ten cały tydzień. Są dni, że Kacper ma dobre dni, cały dzień jako całościowo, albo ma taki nie za bardzo dzień. Ale to nie jest tak, że jest taka w ciągu dnia taka huśtawka, że jest góra-dół w ciągu dnia, tylko że jest taki dzień albo jest taki dzień. Mi się wydaje, że to się po prostu pozmienia i w ciągu całego tygodnia się to unormuje. Muszę rozmawiać z lekarzem, czy nie byłoby lepiej zwiększyć może dawki, bo jeszcze widzę te niuanse, takie różnice, czy jeszcze zostać przy tej dawce tych 5 mg. Zobaczymy. Bo widzę, że są momenty, kiedy Kacper po prostu jakby jeszcze czegoś miał za mało. Ma takie, wiadomo, momenty po prostu. Że jeszcze go gdzieś tam wewnątrz targa coś, także pokazują się te momenty jeszcze. Nie wiem, czy to jeszcze trwa ten proces ustawiania leków, czy po prostu trzeba po prostu jeszcze większy czas odczekać. Będę to na pewno konsultować z lekarzem. Ja nie jestem lekarzem, więc nie będę sama się brać za tą rzecz. Są leki bardzo poważne na koncentrację i tak dalej. No i będziemy po prostu widzieć. Tak, tu jeszcze chciałam adnotację taką małą zrobić, że tu w szkole jest takie coś, że Kacper musi mieć dostaje taki świstek, na którym jak dziecko dostaje jakieś leki, trzeba napisać, jaki jest cel działania tego leku, nazwę tego leku i dawka tego leku, jakie są skutki uboczne, mogą być ewentualnie. No i tak mniej więcej wygląda. Szkoła musi to wiedzieć, po prostu takie są procedury. Więc jeśli macie ochotę, pytajcie. Fajnie, że piszecie, fajnie, że się pytacie o różne rzeczy, bardzo się cieszę. Zawsze, kiedy mam czas, odpowiadam w gąszczu tych moich spraw różnych. Także zapraszam do komentowania, lajkowania. No i przede wszystkim subskrypcji naszego kanału. Widzimy się w następnym vlogu. Do zobaczenia. Cześć!